Nazywam się Szymon Stawiński. Na Instagramie, na Facebooku jako Stawsz Garage. Pseudonim Stawsz, wiele osób mnie zna z tego nika od wielu, wielu lat. Działam w branży motoryzacyjnej. Wcześniej byłem bardziej znany w grupach wagowskich. Właściwie wyrosłem na autach z grupy Waga. I w sumie w świecie internetu, w świecie social mediów jestem tak bardziej postrzegany jako osoba wywodząca się z wagów. I oczywiście te wagi gdzieś tam cały czas we mnie siedzą. Cały czas je lubię. Natomiast no nie samym wagiem człowiek żyje. I nie zawsze te wagi miałem. I w sumie pierwszym moim projektem był Mercedes W116 z 78 roku, również S-klasa. I w sumie dlaczego wróciłem do Mercedesa? No wróciłem do Mercedesa dlatego, że mój pierwszy projekt to był pierwszy nieskończony projekt właśnie tegoż owego Mercedesa W116. 280 SE, taka sama nazwa była, tylko był w pięknym kolorze, takim błękitnym, z silnikiem M110. Wszystkim osobom znającym się na Mercedesach będą wiedzieli, że to jest silnik 2.8, rzędowa szóstka. Tylko w fajnej specyfikacji bo był w 185 koniach na kadżecie, czyli taka jedna z mocniejszych, jak nie najmocniejsza wersja. Natomiast wtedy byłem młodym człowiekiem, nie posiadającym zbytnio dużych funduszy do skali tak naprawdę projektu, do tego, żeby tym samochodem w odpowiedni sposób się zaopiekować, żeby to wyglądało tak, jak ja wtedy na tamte czasy patrzyłem, również na projekty motoryzacji. Wtedy jeszcze, że ja nie chcę, żeby tutaj to zabrzmiało w jakiś tam dziwny sposób, że jestem taki stary, że pamiętam jak się Model T Forda produkował, bo tak nie jest, ale no faktycznie 20 parę lat temu, nazwijmy to, scena tuningowa, oczywiście ona dopiero wtedy powstawała. Ja pamiętam pierwsze gazety, kupowało się, oglądało się GT, jakieś tam innego typu czasopisma. Natomiast klasyki nie były wtedy w ogóle w modzie. Nikt się tym nie interesował, te samochody kupowało się za grosze, natomiast restaurowało się nie za grosze. No i to był główny powód tego, że porzuciłem ten projekt po 1,5 roku pracy. Już wtedy przy autach starałem się działać maksymalnie samemu i ten projekt również starałem się pociągnąć, nazwijmy to, samemu, czyli zrobić go możliwie jak największą ilością własnej pracy. Niestety nie udało się to. Projekt pogrążył mnie, że tak powiem, i czasowo, i z braku wiedzy, a na końcu gdzieś tam pewnie finansowo, bo jakby były fundusze, no to pewnie inaczej by się to zakończyło. No i to jest natomiast ta miłość do tego Mercedesa i ta sympatia do Mercedesa, ona już wtedy była. I właściwie w tamtych czasach, kiedy szukałem W116, nie ukrywam, że najbliższy memu sercu model Mercedesa to było właśnie W108, które za nami stoi. Ta myśl po prostu we mnie zakiełkowała, że ja muszę takiego Mercedesa mieć. Wiele czasu musiało upłynąć, wiele wody pewnie w Wiśle do Bałtyku wpłynęło, kiedy ta W108 w końcu do mnie trafiła. Kilka samochodów również przypadkowo trafiło w moje ręce, właśnie z grupy wagowskiej. Miałem Audi Cabrio z 94 roku, no, które w sumie było jedno z pionierów dla wielu innych projektów w Polsce. Do dzisiaj wiele osób pisze do mnie w sprawie tego samochodu. To było pierwsze znane mi auto w Polsce, oczywiście, bo na świecie były takie projekty, które gdzie zrobiliśmy ze zwykłego silnika AH, tak zwanego 2.8 V6, 174 konie, dołożyliśmy do tego kompresor i auto tam kręciło się w okolicach 300 koni. No więc do dnia dzisiejszego do mnie piszą ludzie z pytaniem: stary, jak ty to zrobiłeś? Daj tak naprawdę jakiś przepis, jak dołożyć do tego kompresor. Więc no, śmieszne historie. Jestem cały czas jakby z Audi zżyty, z Audi Klub Polska, gdzie mam wielu przyjaciół i też jeżdżę corocznie na eventy, albo staram się jeździć przynajmniej raz do roku.
Później po kabriolecie miałem S8 D2, no, które też no, było znane według mnie i na wszystkich dużych eventach w Polsce, i nie tylko w Polsce się pojawiało. No, to były takie projekty, które gdzieś tam ugruntowało mnie jako człowieka, który buduje auta w określony sposób. To też nie chcę tutaj polecić jakąś tam starością, ale no, z racji gdzieś tam wieku, jakiegoś doświadczenia i tak dalej, pewnie jakiegoś sentymentu do samochodów niemieckich, no buduję te samochody niemieckie w jakimś takim określonym stylu. Wracając tak naprawdę do tej historii trochę z Mercedesem i tym pierwszym projektem Mercedes W116, to wtedy przeglądając zdjęcia w internecie, gdzie internet jeszcze łączyliśmy poprzez modemy tak naprawdę, więc cała była w ogóle procedura połączenia się z internetem i tego, żeby w ogóle móc coś w tym świecie obejrzeć, to wtedy takim stylem, który najbardziej przykuwał moją uwagę, był jednak ten tak zwany najbardziej popularny swego czasu German style, czyli nisko, czysto, szerokie koło i taki projekt jak najbardziej nazwijmy to czysty w formie. Wiadomo, że German jeszcze charakteryzował się tym, że tam jak najmniej klamek i tak dalej, taka całkowita, taki clean tak zwany, clean look, czy to w komorze, czy na zewnątrz. No, później tak naprawdę powstał styl w tuningu zwany Cult Style i w sumie to było mi najbliższe. I tam jeździły właśnie owe Garbusy, tam jeździły Volkswageny, Golfy MK1, MK2, które nie ukrywam, że do dnia dzisiejszego no, po prostu strasznie ryją mi beret i na pewno u mnie w garażu się pojawi kiedyś albo jedynka, albo dwójkę już miałem zresztą. Miałem dwójkę, sprzedałem, Finalize, pozdrawiam kolegę, który ode mnie kupił. Tutaj stała w tym miejscu, jak teraz tak naprawdę siedzimy. Piękna była dwójka, bo to było GTI, oryginalne, jeszcze w pakiecie Fire and Ice, więc no, tego strasznie mało wyszło. Zdrowa była strasznie, kupiłem ją w Polsce za dobre pieniądze, no ale jakby też no, kilku projektów naraz wtedy nie mogłem ciągnąć, więc trzeba było czegoś się pozbyć. Więc tak naprawdę wracając do tego stylu cult style'a, no to tak, to było coś, co powodowało, że naprawdę zatrzymywałem się na dłużej, przeglądając internet, przeglądając jakieś strony. Również jeżeli mówimy o decyzjach, które gdzieś tam kiełkowały w mojej głowie, na jaki zlot pojechać, to był Cool Style. No i też nie sposób o tym nie powiedzieć, bo jakby na naszych zlotach na R United mówimy o tym za każdym razem. Zresztą też byłeś na tej edycji ostatniej i wiele czasu poświęciliśmy na wspominki o Wakiwencie tak zwanym. No to jest właśnie, to jest to moje DNA tuningowe. Mercedes jest z 72 roku, produkcja. Z tego, co wyczytałem w dokumentach, okolice końca roku 72 wyprodukowany. Historia tego auta jest w ogóle niezwykle ciekawa i skomplikowana, bo jakby konstrukcyjnie samochód jest z początku lat 50. generalnie. I w tamtych czasach już wychodziły auta bardziej zaawansowane technicznie, gdzie Mercedes na dobrą sprawę już pracował w tamtych czasach nad ówczesną już z nazwy S-klasą, czyli W116. To jeszcze była nieoficjalna S-klasa, ale jakby dalej to było auto, które było umieszczone w segmencie tej klasy S ówczesnej. To nie jest żadne faux pas powiedzieć, że Mercedes W108 jest S-klasą, dlatego że przynależy tak naprawdę do tego segmentu D i absolutnie S-klasą jest i z taką myślą był produkowany, tak naprawdę o tych najbardziej wymagających klientach, o klientach ze strefy, nazwijmy to w tamtych czasach, wyższej. To są samochody, którymi faktycznie jeździli ludzie bogaci. Natomiast no, ta historia jest bardzo skomplikowana. Z racji ceny, z racji prestiżu, jaki Mercedes miał w tamtych latach. Nowa Europa, oczywiście wiele krajów było bardzo zamożnych i wielu było stać, natomiast no, takim dedykowanym klientem była jednak Ameryka, USA. I tych samochodów naprawdę sprzedano tam najwięcej. I te specyfikacje amerykańskie różniły się często bardzo od specyfikacji europejskich. Takim charakterystycznym elementem większości specyfikacji amerykańskich jest to, że auto ma podwójne reflektory z przodu, trochę ma inny układ elektryczny.
Ale to też jest tak, że nie każdy samochód tak mógł mieć, bo on oczywiście mógł być tak zindywidualizowany, że mógł być na rynek amerykański, a w takiej specyfikacji bardziej europejskiej. Tak samo w Europie. Na Europę wychodziły modele, które były bardziej dla takiego klienta, bardziej europejskiego, często z reflektorami typu akwarium, czyli takie pełne szkło przodu, tak pociesznie się na nie mówiło akwaria. Często nie miały, tak jak tutaj u mnie są kierunkowskazy, czy światła postojowe, nie było albo nic, albo dedykowane halogeny. Ale najczęściej z tymi podstawowymi bardziej silnikami wychodziły po prostu na gładko, bez niczego. Więc no, jakby ta historia tego modelu konkretnego jest o tyle dziwna, że to jest tak naprawdę ostatni lift, no, ale to jest taki jeszcze ostatnimi tak naprawdę produkcyjnymi wypustami wpychają część rzeczy już na przykład z nowszych modeli. Albo jakieś elementy wyposażenia, jakby jeszcze takie dopychające, żeby zamknąć tak naprawdę sprzedaż tego modelu, bo wiedzą, że w przededniu jakby prezentacji nowego modelu. I to jest dokładnie tego typu historia, że tutaj auto jest wyposażone w silnik, który już był W116, 4,5 litra, to tak jak powiedziałeś celnie, one były produkowane tylko praktycznie 2 lata. W tej specyfikacji od 71 roku do początku 73, bo w 73 w Ameryce wychodziły jeszcze ostatnie modele W108, wszędzie się niby pisze do 72, ale ja wiem doskonale, sprawdziłem to zresztą i na początku 73 również jeszcze W108 wychodziły, ale już równolegle zazębiały się z produkcją W116. Ale to jest silnik M117 984, który był produkowany już z myślą o następcy modelu, o właśnie Mercedesie W116 S-Class. Silnik ma w specyfikacji amerykańskiej ze względu na normy obniżony stopień sprężania i przez to ma mniejszą ilość koni. I tych koni ma 200. W Europie podobnej ilości koni mechanicznych wychodził silnik 3,5 litra. V8 również i to był właściwie najwyższy modelowo, natomiast na indywidualne zamówienie można było w Europie również 4,5 spotkać. Ja gdzieś się spotkałem z taką adnotacją i wtedy ten silnik miał 220 koni. Oczywiście mówię tu o katalogach, tak, bo nie znam danych o żadnych sprzedażowych, ale no, trzeba zakładać, że jeżeli w katalogach było to opisane, to na pewno takie wydarzenie miało miejsce, że ktoś sobie w Europie zamówił taki samochód w specyfikacji amerykańskiej, tak. Ktoś, kto miał bardzo pojemny portfel. Natomiast no, faktycznie to były pewnie 99,9% tych samochodów z silnikiem 4,5 litra wyszło jednak typowo na rynek amerykański pod konsumenta amerykańskiego. Tak? Z ciekawych rzeczy, no to auto ma również klimatyzację. Powiem tyle, taką anegdotę, że jak zaczynając restaurowanie samochodu, jakby całą rozbiórkę, zaczęliśmy akurat oczywiście od silnika, jak to większość projektów się zaczyna, czyli od silnika i sprawdzenia jego kondycji, od uruchomienia, odpalenia, później jakby decyzja o tym, że jednak go rozbieramy na części pierwsze i remontujemy właściwie no kompletnie, to podczas rozbiórki tego silnika okazało się, że w samochodzie jest 25 czy 30-letni gaz w instalacji klimatyzacji. Więc no, powiem Wam szczerze, no, naprawdę było nasze duże zaskoczenie, że pomimo 20-paroletniego postoju tego samochodu, bo to auto było wyciągnięte, zresztą o tym za chwilę może powiemy więcej, pomimo 20 paru lat stania i niekorzystania z tego samochodu, instalacja była szczelna. Oczywiście był to bardzo dobry prognostyk, jeżeli chodzi akurat o wyposażenie i akurat o kompresor klimatyzacji, ale jak się później okazało, jedyna tak naprawdę pociecha, bo to był chyba jedyny układ, który był w 100% sprawny. Tak. Wszystkie pozostałe inne rzeczy wymagały no, tak naprawdę dogłębnej regeneracji, odświeżenia, nie wiem, odbudowania i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą budowę, to sprawdzałem niedawno, tydzień temu, będąc u mojego przyjaciela z Gdańska, Michała. To w sumie od Michała się historia tego egzemplarza zaczęła, dlatego że ja po sprzedaży S8 miałem taki przez moment myśl, że a może nic nie robić. Jakby już wszedłem ten etap, że już nowe samochody w ogóle mnie nie interesują,
To są dla mnie auta tylko do jakiegoś tam codziennego przemieszczania się narzędzia do pracy, do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Natomiast to, co mnie faktycznie w motoryzacji na dzień dzisiejszy, nazwijmy to mówiąc językiem kolokwialnym, jara, to faktycznie są te stare samochody, tak? Jednak to jest zupełnie, one mają swoją duszę, historię, to jest, nie potrafię tego nawet opisać, dlaczego stare samochody. No po prostu, ja wiem, że z nimi jest dużo problemów, dużo różnych dziwnych rzeczy, które trzeba przejść, które trzeba zaakceptować. Tak, wszystkich negatywnych, pozytywnych, jakby to jest miks wszystkiego, tak? Natomiast no, nie wyobrażam sobie posiadania jako samochodu, jako projektu na dzień dzisiejszy oczywiście, auta innego niż jakieś tam stare. Michał wiedział, że ja szukam kolejnego, znaczy w sumie nie szukam. Podjąłem jednak decyzję, że mając jakieś tam środki na koncie, no jednak chyba długo w miejscu nie usiedzę, nie mając możliwości chodzenia na dół tutaj do garażu, gdzie jesteśmy. Z drugiej strony mówię, kurczę, jakaś niepewność idzie taka polityczno, nazwijmy to, ekonomiczna. Więc mówię, te trzymania środków nie bardzo była też jakby w zgodzie z taką duszą, nazwijmy to, biznesmena. Oczywiście w cudzysłowie biznesmena, bo taką osobą nie jestem, ale no, jakby jednak postanowiłem po uzgodnieniu z żoną, że to kolejne auto kupimy. I żeby to była raczej, oczywiście forma zabawy cały czas miała być, bo to jakby to też jest forma zabawy, ale z drugiej strony miała być to forma również takiego ekonomicznego zakupu, gdzie po prostu na pewno tych pieniędzy nie stracimy. Więc Michał wiedział od jakiegoś czasu, że szukam. Miałem kilka modeli. Mogę powiedzieć, że brałem pod uwagę Volvo Amazona. Właściwie miałem 3 modele konkretnie wybrane, bo czasami mnie też koledzy, znajomi czy młodsi uczestnicy zlotów, którzy mają jakieś tam powiedzmy projekty mniej zaawansowane i jakby chcą zacząć myśleć o jakichś tak naprawdę samochodach, czasami mnie pytają, jakim kluczem trzeba iść, żeby szukać w ogóle jakiegoś auta. A no trzeba być mega mocno skoncentrowanym i wiedzieć, co się chce kupić. Ja sobie wtedy tak naprawdę na tapetę wziąłem właśnie Volvo Amazona w konkretnej budzie i też konkretnej budy szukałem. Wszystkie inne rzeczy, nawet choćby najlepsze, po prostu mnie nie interesowały, więc rozsiałem wici po osobach, które jakby mają styczność z tym modelem. Druga rzecz, drugi model to był Volkswagen Karman. I tu byłem bardzo, bardzo, bardzo blisko, żeby dzisiaj na miejscu Mercedesa stał Karman, bo praktycznie byłem umówiony już na wizytę w Niemczech i praktycznie decyzja o zakupie była podjęta. Tylko jedyną rzeczą, która się jakby w międzyczasie wydarzyła, to właśnie rozmowa z Michałem, a dwa, że ten Karman był w Niemczech i to dosyć daleko, bo prawie pod belgijską granicą. Więc trochę mi się nie chciało, nie ukrywam. Wolałem kupić auto, coś tutaj na miejscu, od kogoś, kogo znam, no bo z tymi starymi samochodami, umówmy się, zawsze jest wiele niewiadomych. Ja akurat Karmana to myślę, że wiedziałbym na co patrzeć, kupując Karmana, bo jakby może nie jest identycznie podobny do Volkswagena Garbusa, no niemniej jednak wiele części no, ma tożsamych, tak? Jakby to jest ta sama koncepcja zbudowania samochodu, więc to też Volkswagen, stary Volkswagen, więc tam naprawdę no, to był mój świat, wiedziałbym na co patrzeć. Więc tego Karmana byłem bardzo, bardzo bliski zakupu. Natomiast pamiętam, to była niedziela wieczór. Napisałem do Michała, czy czegoś nie wie, czy o czymś nie wie i tak dalej. Mówi, stary, ale przecież mówi, ja mam takie auto. Ja mówię, jak masz takie auto? No tak, mówi. I wysłał mi w tak zwanym międzyczasie, nie wiem, z 20-30 różnych zdjęć. No i pierwsze, co przykuło moją uwagę, to kolor. Ja w pierwszym momencie, nie ukrywam, że tak w pierwszej sekundzie w ogóle, jak miałbym powiedzieć, to mówię, czerwony, chyba jednak nie. Bo jakby z tyłu głowy miałem Karmana. Karman był biały. Więc tak siłą rzeczy gdzieś ten czerwony nie był na satelicie tak naprawdę na horyzoncie moich potrzeb.
Ale tak przeglądając te zdjęcia mówię: "Kurde", mówię, "ten czerwony kolor", mówię, "w tym modelu", mówię, "no to jest coś fajnego, coś innego". Wszystkie te Mercedesy są białe, szare, trochę czarnych jest, jakichś trochę zielonych jest, złote, po prostu są wszystkie kolory, tylko nie ma czerwonych. Eee, Mówię: "Dobra, Michał, okej, napisz mi, co to jest za model". Więc Michał mi mówi: "Stary", mówi, "Ameryka, bez rdzy, wiele lat stał, silnik odpala, no ale ja jakby nic więcej ci tutaj na ten temat nie powiem, po prostu odpala. Jeździć, jeździ, ale no też nic więcej nie powiem, bo tyle co zjechałem z nim z lawety, przejechałem się po podwórku i wjechałem do garażu". Pojechałem do Michała, no i tak z daleka, powiem szczerze, widać było, że to jest fajne, równe, proste auto. Obejrzałem je. No oczywiście no już wtedy wiedziałem, że no pracy będzie z tym samochodem bardzo, bardzo dużo, ale tak oczami wyobraźni mówię: "Kurde, jeżeli to odpala", mówię, "ten lakier to wcale jest nie w najgorszym stanie. Wnętrze", mówię, "no wiadomo, no wszystko jest do wyjęcia, do wyprania i tak dalej, ale też". Uzgodniliśmy z Michałem kwotę, zapłaciłem mu zaliczkę, no i udaliśmy się też do niego na garaż i zaczęliśmy o tym samochodzie rozmawiać, o wizji i tak dalej, bo Michał też chciał być pewny, z racji tego, że był model, który też był na jego horyzoncie, jego jakby must have'ów, jeżeli chodzi o Mercedesy, to tak chciał mieć pewność, że no jakby kupując ten samochód, no to zrobię z nim to, co on w sumie chciał zrobić. No i tak uzgodniliśmy, że trochę gdzieś tam mentalnie będzie z tyłu, będzie gdzieś tam mi pomagał, i tak dalej. My jeszcze w takich wtedy z Michałem jakichś takich strasznych, bo znaliśmy się bardzo dobrze, znaliśmy się z eventu, znaliśmy się z ADBL Family, spędzaliśmy czas oczywiście na eventach, ale to było wszystko. Jakby prywatnie się gdzieś tam nie spotykaliśmy, jedynie jakieś pisaliśmy ze sobą na Messengerze, i gdzieś tam na WhatsAppach, wiadomo, tak jak się to dzisiaj trochę żyje. Natomiast tak mentalnie jako bliscy nie byliśmy aż tak sobie. Natomiast ten samochód nie dość, że połączył nas, jeżeli chodzi o transakcje, to połączył nas w ogóle mentalnie i tak i koleżeńsko dzisiaj. Dzisiaj ze sobą spędzamy dużo czasu, dużo ze sobą piszemy, przyjeżdżamy do siebie nawzajem, więc to też jest jakby mega pozytywne, bo oprócz samochodu to jakby zyskałem po prostu naprawdę bardzo dobrego ziomka, frienda, którego wiem, że w każdym momencie mogę liczyć. No ale Michał, jakby pogadaliśmy wtedy w garażu i ja wtedy rzuciłem takie sławetne słowa, że zobaczysz, mówię, zrobimy, mówię, duży serwis silnika, skrzyni, wiadomo, mosty, nie mosty, duży serwis, polerka i wio. No i Michał tak wtedy nie zaprzeczył, bo mówi: "Kurde", mówi, "może jest takim mistrzem świata". Pewnie sobie tak pomyślał, taki może mistrzem świata jest, może ja się nie znam, ale no okej, no super, nie? No i ja nie ukrywam, że cały czas w głowie miałem duży serwis, polerka, detailing i to auto będzie jeździć. Mm, No jakież było moje rozczarowanie, że no niestety plan, który sobie postawiłem wtedy, no nie ziścił się po prostu. A co robiliśmy w aucie? W aucie robiliśmy wszystko. Czyli od planu duży serwis, polerka i detailing i jazda. Zaczęliśmy od silnika. Tak naprawdę został wyjęty wraz ze skrzynią, rozebrany na najmniejsze części pierwsze. Został oddany blok silnika do firmy, która zajmuje się tego typu obróbkami. Firma jest z Lubina, zresztą znana, Jack i Jack Motorsport to właściwie jedna firma, dwie dywizje. Akurat Motorsport zajmuje się motorsportem, a Jack jako Jack zajmuje się obróbką silników wszystkich innych samochodów. No i w sumie z panem Tomkiem Jackiem bezpośrednio pisaliśmy ze sobą na mailu. Mówi: "Dawaj, przywoź mi", mówi, "ten silnik, zrobimy ci go tak, że", mówi, "będziesz zadowolony". Niestety silnik był w stanie bardzo słabym, pomimo tego, że po odpaleniu chodził ładnie, równo, jakby nic nie wskazywało, że będzie potrzebował aż takiej dużej ingerencji tak naprawdę. Natomiast po rozebraniu silnika na części pierwsze okazało się, że dwa cylindry po prostu mają duże ilości korozji na tulejach.
No i trzeba było, tutaj te leje niestety nie są wymienialne, to są one wprasowywane w blok silnika. Dodatkowo silnik, dół silnika miał strasznie dużo, nazwijmy to stalaktytów i stalagmitów od kamienia. Po prostu w Ameryce nikt nie zwracał na to uwagi, jeździli na wodzie. Niestety ta woda wytrącała kamień no i rosło w tym silniku. Życie sobie po prostu rosło nowe. Więc no, trzeba było, właściwie ten dół silnika trzeba było zrobić niejako na nowo. Więc wstawiane są nowe tuleje, prześlifowany, przestrzelony wał wyosiowany jest wał, zrobione są korbowody na nowo. Jakby no pełna tak naprawdę obróbka całości silnika. Oczywiście wszystko poszło w tak zwanym nominale. Czyli wszystkie wymiary są takie, jakie auto legitymowało się w dniu wyjazdu tak naprawdę z fabryki. I tu wszystko jest jakby nominalne w tym momencie. Tuleje są żeliwne, tak jakie zresztą były fabrycznie. Tłoki zostały te same, jedynie zostały jakby poddane kompleksowej regeneracji, tak? Wymiana oczywiście pierścieni, panewek głównych, panewek korbowodowych. Wszystko to zostało, jakby cały nowy rozrząd, wszystkie uszczelnienia, wszystko, części szukane, na całe szczęście do Mercedesów starych dużo rzeczy jest. Jest do kupienia w dobrej jakości, dobrych markowych komponentów, więc jakby nie było tu ze skompletowaniem części. Może nie wliczając w to prowadnicy zaworowych do głowicy, bo tutaj był faktycznie bardzo duży problem i ich nie ma, ale gdzieś tam z Niemiec udało się je ściągnąć i też zagościły w głowicy nowe. Wraz z wyjęciem silnika zacząłem demontować również wnętrze, bo to wnętrze, no, wykładziny okazały się w fatalnym stanie, po prostu pękały, rozrywały się w rękach. Nie zostawało z tej wykładziny nic, więc całe wnętrze na dobrą sprawę wyleciało z samochodu. Zostało wszystko przeze mnie osobiście odrestaurowane. Wykładziny, szukałem długo wykładziny, bo nie mogłem znaleźć takiej wykładziny, jaką chciałem, konkretnie, jaka mi się podoba, zgodna gdzieś tam z duchem tamtych lat, ale jakby myśląc też o wykładzinie, myślałem, żeby to zrobić troszkę lepiej niż wychodziły 108, bo 108 miały taką specyficzną, pętelkową, twardą wykładzinę. Mi się ta wykładzina w ogóle nie podobała i chciałem zrobić taki cięty welur strzyżony, jak wychodziły 109 w tych najwyższych modelach i taka wykładzina czarna, w czarnym kolorze wpadła. Udało mi się to wszystko fajnie porobić sobie rozkrojniki, powycinałem to, dałem tylko zewnętrznie do obszycia obrzeży. No i w takiej formie zamontowałem tutaj przy pomocy też Arka Ozimka z Rawy, który mi sporo pomagał w tych tematach tapicerskich, nazwijmy to merytorycznie i mentalnie, a także użyczył do sprzedaży dobrego kleju budaprenu, bo takie sklepowe budapreny, to uwierzcie mi, to jest w ogóle, to można sobie darować, bo to nie działa tak po prostu. Jest tutaj włoski specjalny budapren, taki szewski i tapicerski. No i to dopiero tak na dobrą sprawę, jak te wszystkie puzelki poukładałem, dopiero mogłem zacząć montaż, tak? Oczywiście uprzednio przygotowując całą podłogę, to na szczęście nie było żadnej korozji, nie było nic, było tylko kwestia odświeżenia, wyczyszczenia, wymycia, tak naprawdę wpuszczenia w profile antykorozję. Tam, gdzie też były jakieś ubytki, to zrobienie tych ubytków, zabezpieczenie, wyklejenie później matami, no i dopiero ta wykładzina, tak? W międzyczasie, jak wyjechał silnik, no to zrobiłem, odświeżyłem całą komorę, wszystko było wyczyszczone, całe zawieszenie przednie zostało rozebrane na części pierwsze, zostało odmalowane, każda gumka, tulejka, 18 kalamitek jest, więc 24 kalamitki, przepraszam, są, więc wszystkie trzeba było przede wszystkim je odkręcić, wyczyścić, później przesmarować. No długi proces, powiem Wam szczerze, ciągnęło się to nieskończoność. Miałem wiele takich momentów, gdzie
właściwie no, miałem dosyć serdecznie i tego samochodu i widziałem, że co zrobiłem jakiś krok do przodu, to jakby efekty były 2 kroki do tyłu, bo znowu trzeba było gdzieś tam się cofnąć. Oczywiście tu wychodzi brak doświadczenia, no jakby znajomości modelu, bo pewnie dzisiaj wiedząc jak ten samochód jest skonstruowany, zbudowany, to pewnie wiele rzeczy bym zrobił w ogóle w innym scenariuszu, który sobie gdzieś tam rozpisałem i w innym harmonogramie i pewnie nie miałbym takich momentów załamania i zawahania, ale one były, no, były i nie ma się tutaj, nie ma co, że tak powiem, upiększać rzeczywistości, że nie było takich sytuacji. Ale gdzieś tam sukcesywnie też raczej mając taki charakter, że idąc krok po kroku, step by step do przodu, starałem sobie wyznaczać jakieś daty ukończenia tego samochodu, pracować no, niezliczoną ilość godzin, żeby dotrzymać tak naprawdę przez siebie wyznaczonej sobie daty. Pierwszą taką datą, pamiętam, było nasz wyjazd na nasz zlot. Wiedziałem, że auto nie będzie w 100% gotowe, ale mówię, dobra, nie będzie gotowe, ale postawię przynajmniej samą skorupę. No, jak się okazało, to też nie do końca było realne, bo oczywiście dużo rzeczy fajnie było zrobionych, natomiast poprzez wiele innych komplikacji na auto dalej było nie na chodzie. I co się okazało w dniu Are United, pamiętam sobota wtedy, więc zostawiłem część zlotu chłopakom, a ja pojechałem do garażu na 3 godziny i żeśmy, pamiętam, wtedy robili pierwsze uruchomienie tego samochodu. Na szczęście szczęśliwe, więc przyjechałem z dobrym nastawieniem i wróciłem na zlot jakby z dobrym humorze. Ale to był taka jedna z pośrednich dat. Później kolejną datą chciałem się pokazać już tak jako deadline na Substance u Daniela, natomiast no też się nie udało, tak? Wyszły inne rzeczy, miałem kwestie związane tutaj ze stroną, z aspektami wizualnymi czysto. Jakby nie chciałem pokazywać czegoś, co będzie półproduktem, co ludzie gdzieś tam obserwując, bo wrzucałem sporo relacji z odbudowy, gdzieś tam wyobrazili sobie ten samochód w jakiś tam określony sposób, też i to w jaki sposób przy nim działam, więc no nie chciałem nikogo, ani siebie, ani ich nie chciałem zawieść po prostu i jakby wolałem powiedzieć uczciwie, że słuchajcie, no nie udało się, nie dałem rady, bo nie dałem rady. I tyle. I później tak na dobrą sprawę już nie było żadnego deadline'u, tylko sobie robiłem krok po kroku w jakimś tam swoim tempie, które wcale nie było niższe niż przed wyznaczaniem sobie tych dat i oto, że tak powiem, dobiliśmy w sumie, jeżeli chodzi o odbudowę tego samochodu do dnia dzisiejszego. Auto, powiedzmy, że na te 90-95% jest gotowe, bo jeszcze wiele detali mi zostało do zrobienia. Więc wydaje mi się, że wszystko wyszło tak jak trzeba, żebyśmy mogli na ten temat tego samochodu porozmawiać. Osoby, które będą widziały to auto na eventach, na zdjęciach i tak dalej i będą później widziały to auto, nazwijmy to osobiście, to też mówię o tym uczciwie i wprost. Koncepcja tego samochodu jest taka, że on nigdy nie miał wyglądać tak, jakby wyjechał właśnie z fabryki. Bo ja uważam, że ta cała historia, która jest w tym samochodzie, te 52 lata, czy 51 lat, za chwilę 2 lata jego życia, no jakieś odcisnęły piętno tak naprawdę w postaci wielu elementów, detali. I to wszystko na tym samochodzie widać. 70% lakieru jest lakierem pierwszym, oryginalnym na tym samochodzie. To też widać w wielu miejscach. Jeżeli chodzi o wnętrze, to też nie wszystko w tym samochodzie jest nowe, bo myślę, że też wiele jednak rzeczy jest po prostu, są rzeczami, które wyda na nich ząb czasu, które były montowane, kiedy auto było faktycznie nowe, te 50 parę lat temu, a przeze mnie zostały poddane tylko albo gruntownej renowacji, albo po prostu gruntownemu detailingowi. On technicznie jest no, w znakomitej formie. Ma jeszcze jakieś tam mankamenty wieku dziecięcego, nazwijmy to, po odbudowie, ale to są rzeczy, które zostaną szybko usunięte i mam nadzieję, że autem będę przemieszczał, że będę się autem przemieszczał wiele kilometrów. I tak jest ogólnie plan, żeby to auto nie stało w garażu, tylko żeby to auto normalnie jeździło na kołach, nie na lawecie, tylko na kołach. Oczywiście tam, gdzie będzie potrzeba, to na lawecie będę się przemieszczał z racji takiej, że po prostu szkoda mi jest aż nabijać tylu kilometrów.
bo całkiem pomimo wieku nie ma jakiejś zastraszająco dużej ilości kilometrów przebytych. No ale no takie mamy realia, więc ale tam, gdzie będę chciał, tam ma być w takim stanie, w takim za chwilę będzie, że po prostu wsiadam, przekręcam kluczyk, odpalam, jadę. Co przede mną? Teraz to chciałbym skończyć tak naprawdę auto, tak na 100%. Nie mówię, że 100%, bo projekty nigdy się nie kończą, ale na 100% tego, co sobie zaplanowałem. Na tą chwilę jesteśmy gdzieś tam na finiszu, ale jednak jeszcze troszkę brakuje, tych paru procentów. No i chciałbym trochę się pocieszyć i jazdą właśnie, a też no, kolejny projekt przede mną, tak, bo Mercedes zostanie skończony. Zakładam, że niewiele będę miał przy nim do roboty, w sensie takich większych, że do pracy nad projektem to zawsze jest coś do roboty. Ale myśląc o nim, no nie będę miał na pewno aż takich dużych wyzwań, jakie miałem przez ostatni rok przed sobą. Natomiast no, chciałbym zacząć pracować już nad Garbusem, tak. Więc na Garbusa też wiele osób czeka. Wiele osób czeka z moich, nazwijmy to, garbusowych braci, z innych osób z tego środowiska mojego wagowskiego. Też tam nie ukrywam, że dopytują, a co z Garbusem, bo porzuciłeś nas na rzecz Mercedesa, zdradziłeś. Nie, nie, spokojnie. Ma się dobrze. Zresztą na United pokazywałem Garbusa jako kastę, tak, pomalowaną, ten pod sceną taki, to mój stał. Więc Garbus będzie odbudowany. Części mam dużo, zbierane cały czas są, więc zostało mi z takich rzeczy, które trzeba zrobić nie za dużo. Muszę oprzeć wnętrze tylko i później już tylko samo składanie, tak. Więc myślę, że Garbus będzie, jeżeli chodzi o samą odbudowę, to będzie nawet level wyżej niż Mercedes, bo taki jest generalnie plan, żeby był zrobiony lepiej. Już na tą chwilę jest lepiej niż z fabryki i generalnie on cały będzie odbudowany w takiej formule, nazwijmy to, mówiąc językiem odbudowy, w takiej klasie A+, tak? Czyli lepiej niż fabryka. No i tyle. Taki jest plan, żeby to zakończyć. Zobaczymy. No. Myślę, że najbliższe miesiące przyniosą pewnie wiele ciekawych jakichś tam wyjazdów, zlotów, gdzie w końcu będę mógł być nie tylko jakby uczestnikiem. Ja nie ukrywam, że to nie jest nic fajnie, natomiast ja uważam, że jadąc na zlot jednak trzeba pojechać swoim samochodem, bo dopiero wtedy przeżywa się ten zlot w określony sposób. Nigdy nie byłem osobą, która gdzieś tam wyczekiwała jakichś tam garnków, pucharów, słoików, dzbanków. Nie będę ukrywał, że to nie jest przyjemne, bo jest to przyjemne, to jest takie docenienie czyjejś tam pracy, natomiast ja się cieszę po prostu tym, że tym samochodem mogę wjechać na te zloty, że mogę się spotkać z tymi przyjaciółmi. Wielu mam tam naprawdę przyjaciół, kolegów, których mi naprawdę czasami na co dzień brakuje, więc no to jest jakaś tam okazja do tego, żeby właśnie pojechać. Tak bez samochodu nie ukrywam, motywacji w ogóle. Pojechałem, no widzieliśmy się na kilku też zlotach, ale plan na przyszły sezon jest jakiś tam w miarę określony, oczywiście na pewno i nie z racji tego, że czegoś nie lubię, nie szanuję, tylko z racji braku też czasu. Pewnie się pojawię jednak na tych większych imprezach i coraz bardziej myślę, że jednak w Polsce byłem na wielu zlotach przez ten czas, kiedy buduję te samochody. I gdzieś cały czas mnie tam ta zagranica. Teraz bardziej mam w głowie, żeby gdzieś tam jeszcze pojeździć. Jest taki fajny zlot w Niemczech, Tiefenwald, na który chciałbym pojechać. No, pewnie na XS-a chciałbym jeszcze wrócić, bo w końcu wtedy w Audi z powodów zdrowotnych nie dojechałem, pomimo tego, że się dostałem. No i jest kilka imprez, na których chciałbym być. No, pewnie być może do Włoszech, na Sogę. Nie wiem, na pewno chciałbym, żeby temu auto pokazać kawałek Europy.
Jakby przyzwyczajony jestem do aut raczej, ja czuję jeżdżę dużymi samochodami na co dzień. Wcześniej miałem S8, wiedziałem, że to nie będzie auto pokroju S8. Bałem się, że to będzie taki tapczan trochę na kółkach, ale tak nie jest. Jest bardzo przyjemny w jeździe. Ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Być może dlatego, że też jest jakby odbudowany ten układ i działa w taki sposób, jak powinien. No, ale jestem zaskoczony, w jak prosty sposób to auto działa, a po drugie, w jaki sposób jest odizolowany kierowca, operator tak naprawdę koła sterowego od drogi. Na kierownicy tam absolutnie nie dzieje się nic. Dosłownie naprawdę to auto przetacza się przez różne nierówności, wcale nie wychylając się w jakiś tam sposób na boki. Jedynie no, jakby czujemy taką miękkość i płynność jazdy, ale nie czujemy się w żaden sposób niekomfortowo, że jakby nie panujemy nad tym samochodem. Właśnie jest bardzo przewidywalny. I powiem szczerze, no licznik mam wyskalowany w milach, bo to jest auto no, na Amerykę, jak już wielokrotnie mówiliśmy. Nie mogę się przyzwyczaić oczywiście do tego wyskalowania w milach. Już mam taki przelicznik mniej więcej w głowie, że jak jadąc tyle, to jadę tyle, tak? Ale no, jakby 80 mil czy 100 mil na godzinę to jest po prostu no, bardzo, bardzo, bardzo sprawnie jakby dochodzi do tej prędkości. Katalogowo chyba jest tam napisane, że ma około 11 sekund. I pewnie tak jest. Natomiast no, to 11 sekund w tamtych latach myślę, że to musiało robi wrażenie. Dzisiaj pewnie jakieś samochody z takimi miejskie, zwykłe, myślę, że mają podobne czasy. Wiadomo, że tutaj kwestie przełożenia, skrzyni biegów i tak dalej, no to są te przełożenia są inne, te dzisiejsze 11 sekund, czyli dzisiejsze ileś koni inaczej się ma do tych koni, które tutaj są, ale te odczucia z jazdy są naprawdę pozytywne. Rzeczą, która najbardziej mnie zaskoczyła, zresztą sam wczoraj byłeś świadkiem, no to jest przy aucie, które ma nie bez mała, bez tam kilku centymetrów, 5 metrów długości i no, to jest naprawdę duży samochód. Ono praktycznie skręca w miejscu. No, ja na co dzień nie ukrywam, jeżdżę samochodem klasy, powiedzmy, no, średnia wyższa, tak? No to w ogóle, to jest w ogóle dzień do nocy, jeżeli chodzi o promień skrętu. Moje auto codzienne, mogę powiedzieć, że nie skręca w porównaniu do tego. Więc jedynie dziwne uczucie jest takie, że jednak ten przód jest taki mm, strasznie długi do przodu, wysunięty dokładnie, więc trzeba w zupełnie inny sposób określać tą rzeczywistość do skręcania, ale jeżeli chodzi o samą sprawność układu skrętnego i kierowniczego, no to jest coś, z czym ja jeszcze na pewno nie spotkałem się. Z tym autem raczej, raczej chce się jechać wolno, chce się delektować tą jazdą, tym klimatem, otaczającym światem. Trochę ja bym to porównał, pomimo tego, że nie jestem kierowcą, nie posiadam, ale jeździłem, jak jazda na motocyklu, na takim chopperze, tak? Więc też te motocykle są szybkie, potrafią bardzo szybko jeździć, ale też mało kto nimi szybko jeździ, bo raczej to nie o to chodzi w takim stylu bycia, życia, no nie wiem jak to nazwać. I tutaj jest podobnie. To jest taki właśnie po prostu cruiser do takiego przemieszczania się, do oglądania świata. Jest fantastycznie poprzez tą dużą ilość szyby, które są wokół nas. Jest fantastyczna widoczność ze wszystkich stron, w każdym kierunku, więc widzimy dookoła, co się dzieje i to jest super. No. Niezwykle wygodne fotele na sprężynach. Więc to, co tak naprawdę nie dosprężynuje zawieszenie, to dosprężynuje na pewno fotel. Więc no, też mnie ostatnio część osób pytała, jak właśnie z komfortem na AirRide'zie. Tutaj też chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo nie wszystkie osoby śledzące nawet motoryzację, nawet znające się na poszczególnych modelach i na Mercedesach wiedzą, że model W108, W109, nie wiem czy był pierwszym, ale na pewno pierwszym w Mercedesie i jednym z pierwszych w tamtych latach, to był model, który miał fabrycznie zainstalowaną pneumatyczne zawieszenie.
czyli normalnie pneumatycznie, fabrycznie wychodził z fabryki, posiadał poduszkę powietrzną, kompresorki, taki po prostu też stabilizator wysokości i to faktycznie działało. W odbudowie niezwykle droga rzecz. Łatwiej jest po prostu włożyć nawet coś nowoczesnego, co wiadomo, że będzie na 100% działać i będzie 100% szczelne. Więc no tutaj jakby zgodnie z duchem myśli konstruktorskiej tamtych lat, nie popsułem. To, że ono tak siada, to takie było założenie. Może tutaj przez to, że zastosowane są inne poduszki, troszkę siada troszkę niżej, ale tutaj absolutnie jest w każdym momencie, w każdej chwili można wrócić do tego fabrycznego zawieszenia. Tu wszystko było przygotowane pod to, żeby to zrobić i to faktycznie było. Nie, bo tu nic nie jest pocięte. To jest wszystko jest zgodnie jakby z tym, jak został on zbudowany. Więc no to też jest kolejna taka bardzo fajna i miła rzecz. Więc ten komfort jazdy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak, na tych poduszkach. Tu jedyna rzecz, jaka jest, nazwijmy to tuningowa, to są amortyzatory przednie, które mają skrócony skok i to wszystko. Więc tutaj, znaczy to są no, właściwie 8 śrubek do odkręcenia, założenie oryginalnych amortyzatorów, które u mnie leżą i w sumie tyle, no. Więc tak naprawdę auto w 100%, znaczy w 100%, no w tych 90 iluś tam procentach jest oryginalne. Mało mam na razie doświadczeń, bo na razie dużo nie jeździłem. Raczej skupiam się na jeździe tutaj testowaniu tego auta pod kątem tej odbudowy mechanicznej. Raczej tutaj wokół komina. Mm, Na razie póki co odpukać nic się nie popsuło, ale no reakcje widać, powiem tak, bo oczywiście podchodzą ludzie, tak, ogląda się każdy, pytają, a co to za auto. Wczoraj jakiś pan, jak robiliśmy sesję, myślał, że to auto ma 20 lat. No, pewnie z racji tego, jak wygląda, ocenił jego wiek. Jak mu powiedziałem, że 52 lata, to mówi niemożliwe. Ja mówię, no widzi pan, no, to takie mówię, mamy realia. No i ale no tak podchodzą, pytają, czy można sobie zrobić zdjęcie. No też mieliśmy wczoraj sesję, to też kilka osób sobie robiło sama dla siebie po prostu do swojej jakiejś tam biblioteki zdjęć, jakieś tam fotki. No, fajne uczucie, no bo to jest auto w Polsce szczególnie niespotykane, bo w tamtych czasach nikt takimi samochodami nie jeździł. Nasi dygnitarze też nie jeździli, bo to było auto czysto niemieckie, więc wtedy raczej byliśmy w innej strefie wpływów, raczej radzieckich. I u nas królowały Wołgi, Moskwicze, Czajki i jakieś tam inne samochody. Pewnie gdzieś tam ktoś, jakiś marynarz, bo to była grupa osób, która najwięcej posiadała samochodów marki zachodniej, pewnie gdzieś tam ktoś miał, ale to umówmy się, że to nawet u nas w Polsce był strasznie rzadki, nawet w latach jego świetności, w tych latach 70., 80. był rzadki widok. A co dopiero teraz mówić, że kiedy tych samochodów w ogóle nie ma, no jeżeli one są to gdzieś tam po garażach pochowane i tylko odświętnie wyjeżdżają w ładną pogodę albo na jakiś zlot, no to jest tyle, więc no to musi, chociażby z racji tego, że nie jest to coś, co było spotykane, czy jest spotykane, no to musi ciągnąć, przyciągać i skupiać jakąś tam uwagę, tak? Natomiast każdy samochód stary, który wygląda bardzo ładnie, który jest zadbany przez właściciela, to nawet jak to będzie nasz Polonez, czy duży Fiat, czy nawet mały Fiacik, to dzisiaj jest przedmiotem jakby zainteresowania, bo ten sentyment do starej motoryzacji jednak w każdym gdzieś nas jest, każdy z nas był małym chłopcem, miał jakieś swoje plakaty nad łóżkiem i chciał ten samochód z plakatu mieć, tak? Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że te auta kosztują mniej, mało. Mamy swoją stopę życiową trochę na innym poziomie, po prostu zwyczajnie jest nas stać. No i spełniamy to sobie nasze dziecięce marzenia.
Więc stąd też jakby całe to zainteresowanie jakby właśnie klasykami, starymi samochodami i takimi, nazwijmy to, mm, całym tym przemysłem, który się wokół tego zrodził. Chciałem też w ogóle z tego miejsca powiedzieć, że też bardzo dziękuję moim przyjaciołom, mojej grupie kolegów, Kubie Pomorskiemu, twórcy tak na dobrą sprawę grupy ADBL Family, gdzie ja od wielu lat no, jestem jakby częścią tej grupy. Auto też siłą rzeczy jest częścią grupy, bo tam jednak oprócz ludzi liczą się przede wszystkim auta, bo jak wiadomo, no, trzeba mieć co pokazać i co zareklamować, jeżeli chodzi o kosmetyki ADBL-a. Natomiast no, tak się składa, że ten kredyt zaufania też pomiędzy posiadaniem jednego auta a drugim, czasami właśnie roku bez auta, no to jakby cały czas w tej grupie jesteśmy, każdy się wspiera i tak dalej i wszyscy wiemy, że budując kolejne auto, on nie będzie gorszy niż poprzednie i w sumie tak ta grupa powoli nam się rozwija, a też nie ukrywam, że dzięki ADBL-owi no jakaś tam duża część kosztów związana chociażby z utrzymaniem takim codziennym samochodu, z czyszczeniem, czy tak jak teraz z doprowadzeniem samochodu od strony detailingowej do takiego stanu nawet jak jest dzisiaj, no to jest po prostu o wiele prostsze, łatwiejsze, więc też jak macie dobre samochody, wszyscy ci, co mają naprawdę dobre auta, dobre projekty oczywiście, które, które pozwalają na to, żeby gdzieś tam aplikować do ADBL Family to zachęcam do próbowania swoich sił, bo co roku, raz na rok, raz na 2 lata taka rekrutacja się zdarza i można stać się częścią po prostu naszej tak zwanej familii. Naprawdę bardzo fajne grono, bardzo fajnych ludzi, więc szczególnie ukłony nisko za też wsparcie i za duży kredyt zaufania.